Mamma mia, to moja najlepsza pizza! Jak chcecie wiedzieć, jak ją zrobiłam, zapraszam was na film. Drożdże, mąka, woda. No dobra. Wobec tego zaczynamy. Trafił do lodówki, ja go wyjęłam, także zaczynamy drugi dzień przygotowania naszego ciasta do pizzy. Dzisiaj rozczyn łączę już z mąką, solą, wodą i z oliwą i tak wykonane ciasto będzie czekało kolejne 24 godziny do jutra, ale jutro już na szczęście pieczemy pizzę, ponieważ ja już się nie mogę doczekać, więc co, no zabieramy się do ugniatania.
zapakowałam tutaj do plastikowego pojemniczka, a ja ten pojemniczek naoliwiłam troszeczkę, żeby to ciasto nie przywarło. Przed nami ostatnia prosta, ostatnie 24 godziny fermentacji na zimno. Wkładam do lodówki, idę spać, wracam z pracy i pieczemy pizzę. Dobranoc! Mamy to. Dzisiaj jest środa, dzień trzeci, czyli to znaczy, że dzisiaj będziemy jeść pizzę. Jak widzicie, składniki są bardzo proste, przygotowuje się bardzo łatwo. Właściwie mieszamy tylko mąkę, wodę, oliwę i trochę soli ze sobą. Najgorszy jest czas oczekiwania, ponieważ jeśli mamy ochotę na tą pizzę, no to musimy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ fermentacja zajmuje 2 dni i niestety nie da się tego skrócić. Ja już ciasto wyjęłam z lodówki, jest bardzo fajne, sprężyste. Nie wiem, czy to widać, ale ono właściwie podwoiło swoją objętość. Od spodu jest pełne bąbelków i powietrza. Tak ma być. Muszę poczekać około godziny, aby ciasto nabrało temperatury pokojowej. Po tym czasie wyciągnę je z kontenerka, podzielę na 2 części. Myślę, że to będą 2 części. Kule mają mieć około 250 gram wagi. Takie podobno są optymalne, w związku z czym, no co, pozostaje nam czekać. Na szczęście tym razem króciutko. I będę czekać na to, aż ciasto nabierze odpowiedniej temperatury. Przygotuję sos do pizzy. Sos będzie na bazie pomidorów z puszki. Dodam trochę soli, pieprzu, ziół, papryki, także czosnku. Zrobię 2 pizze. Pierwsza to będzie zwykła margarita po prostu z mozzarellą i z świeżym czosnkiem. Druga będzie również na bazie margarity, ale po upieczeniu posypię ją rukolą, szynką parmeńską, a także dodam odrobinę parmezanu. Ja taką pizzę najbardziej lubię. Z racji tego, że nie mam pieca do pizzy jeszcze, pizzę włożę do normalnego, zwykłego piekarnika, który nagrzeje na maksymalną temperaturę górę-dół. Myślę, że pozwolę temu piekarnikowi tak pochodzić sobie ze 40 minut, zanim włożę do niego pizzę. Fajnym elementem, jeżeli nie macie pieca do pizzy, jest kamień. To jest, widzicie, ja go często używam. Ten kamień wkładacie do piekarnika, on się nagrzewa i dzięki temu ciasto do pizzy i sama pizza bardzo fajnie się piecze. Także polecam to. Drugą rzeczą, którą polecono mi, żeby użyć, jest semolina. Jak będę już przygotowywać placek, jak będę przygotowywać pizzę, polecono mi posypać blat i samą pizzę odrobiną semoliny. To jest grubsza mąka, która spowoduje, że po upieczeniu pizza będzie miała taki chrupki smak, efekt. Nie wiem, ja tego jeszcze nigdy nie stosowałam, także zobaczymy. Non più tra i farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, narcisetto giro d'amor. Delle belle turbando al riposo, narcisetto giro d'amor. Non più avrai questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non più tra i farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, narcisetto a tuo giro d'amor. Ustawiłam już piekarnik na najwyższą maksymalną temperaturę, którą mam. U mnie to jest 300 stopni, góra-dół. Kamień już jest w środku i to będzie około 40 minut, kiedy on się tak super nagrzeje i myślę, że w tym czasie będziemy już wstawiać pizzę.
warto było czekać te 3 dni. Jest naprawdę super, jest mega gorąca, więc ciężko mi jest mówić, jakie są doznania kulinarne, ale jest naprawdę bardzo fajna ta pizza. Aha, bo zapomnę! Pozdrawiam Basię z Gdyni, cześć! Wiem, że mnie oglądasz! Tararara. Ci se tuo d'amor, delle belle turbando il riposo, Narcisetto a tuo d'amor.